No, udało mi się wyszykować. Godzina spóźnienia, ale co tam, przecież pociąg mi nie odjedzie. Jadę do Krakowa, do Biferno. Tak, jestem w Biferno na otwarciu showroomu. Mnóstwo ludzi, spójrzcie. Ile ludzi jest. Idę dalej, przeciskam się. No więc tak kompletnie na świeżo właśnie wyszłam z Biferno w Krakowie przy ulicy Dajwór i no i oczywiście kupiłam jedwab. Pokażę Wam, ale potem w domu Wam jeszcze też pokażę. Takie 4 moteczki albo 5. 5. 2 takie i 3 takie. Także będzie bluzka na lato, 100% jedwab. No i tak, ludzi co niemiara, naprawdę. Cudowna atmosfera, ogrom pozytywnej energii. Także bardzo się cieszę, że się wybrałam na taką długą podróż, bo jechaliśmy 2 godziny ponad, ale bardzo się cieszę z tego. No i już nawet mam pomysł na tę bluzeczkę, więc tak, no obserwujcie, może niebawem zobaczycie. Oczywiście no bluzka będzie dopiero zaczynana po świętach, no bo letni udzierk, no to wiadomo, że trzeba trochę pokończyć tych starych. No a teraz jeszcze idziemy na ziemniaczka dobrego. Ziemniaczek z cebulką prażoną. Tu jest taki ziemniak. I ze śmietaną. I to jest pyszne. I to będziemy teraz jeść. Tak. Ja spróbuję. Pychota. No tak na świeżo chciałam Wam zdać relację, jak było w Biferno w Krakowie, bo dopiero wróciłam. Jest godzina 6:15. I jeszcze chciałam wprawdzie wstąpić do Noel Kawa Ciacho, tam gdzie byłam w zeszłym roku w Krakowie, ale już byłam taka zmęczona i Biłka też była zmęczona i zadecydowaliśmy, że wracamy do domu. A w Biferno było mnóstwo osób, naprawdę. To pełen sukces, uważam. Otwarcie tego sklepu to mam nadzieję, że to będzie strzał w dziesiątkę. Dużo osób będzie odwiedzało ten showroom, bo to w zasadzie nie będzie taki regularny sklep, tylko bardziej taka przestrzeń, takie miejsce, gdzie będzie można włóczki dotknąć, zobaczyć jak wygląda, jaki ma skład. Taki, no skład można oczywiście sobie z internetu przeczytać, ale ze strony Biferno, ale no można ją tak wymiziać, jak ja to mówię. I wtedy też, no wiadomo, inaczej się kupuje taką włóczkę, jeżeli się ją podotyka. I tak, wspomniałam, było bardzo dużo osób, bardzo piękne otwarcie. Wchodziło się, całe wejście było udekorowane balonami.
No i później właśnie na piętro i nie można się było już przecisnąć. Taka była wielka frekwencja. Ja nie byłam długo, wydawało mi się, że tak byłam może z pół godziny, ale potem okazało się, że zasiedziałam się, to znaczy zastałam się i w sumie byłam prawie godzinę, a tłum był okrutny naprawdę. Także fajnie, bardzo, bardzo miłe spotkanie. Spotkałam kilka osób, które znam. Spotkałam osobę, która mnie obserwuje również na YouTubie, także serdecznie Cię pozdrawiam. Ale oprócz tego widziałam się oczywiście z właścicielką, z Basią, widziałam się z Beatką, widziałam się z Magdą, z którą mam bardzo często kontakt, jak przyjeżdżam do Kalwarii Zebrzydowskiej, właśnie do firmy, to Magda tam czuwa nade mną i zawsze mi bardzo dobrze doradzi, także dziękuję ślicznie. Widziałam się oczywiście, no, udało mi się spotkać z Teti i nawet jak nigdy, bo my się od czasu do czasu gdzieś na targach przemykamy, spotykamy, fotki sobie porobimy, ale nie ma czasu, żeby tak sobie porozmawiać. A tutaj okazało się, że jeszcze znalazłyśmy czas, żeby wymienić parę zdań na temat włóczek i nie tylko. Także bardzo, bardzo miłe spotkanie, bardzo świetnie spędzony czas i poznałam Ewelinkę Czempik, z którą też robiłam we wspólnym dzierganiu w zeszłym roku skarpetki, tak zwane tuby. Także również Ewelinko, Cię bardzo pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkie osoby, które tam spotkałam i poznałam. I tak, no mam nadzieję, że to będzie takie stałe miejsce w Krakowie do odwiedzenia. To taki must have, jak to się mówi, że no po prostu jak się jest w Krakowie, a umie się dziergać, czy lubi się dziergać, lubi się robić na szydełku, czy lubi się wyszywać, bo wełną również można przecież pięknie wyszywać, to będzie takie stałe miejsce na mapie Krakowa, gdzie no trzeba będzie odwiedzić. No i oczywiście, tak, domyślacie się, nie mogłam wyjść tak jak weszłam, czyli bez zakupów. I zakupiłam tym razem taką włóczkę, 2 kolory, ale zakupiłam tego sobie na taką bluzkę, trochę poszeleszczę. To jest prawdopodobnie, bo jeszcze nie doczytałam, to jest ręcznie farbowana, hand dye, tak, ręcznie farbowana włóczka i to jest włóczka na cieniznę. 2,25, 3,5 na szydełko, a na druty 2,3, tutaj jest na 2,3 i włóczka się nazywa Celese Finger in Silk. I tutaj Wam już pokazuję, o, tak wygląda. Tak to wygląda. I ja zakupiłam kolor 12 i 11. Tak, takie precelki piękne. To jest naprawdę cienka włóczka i tak to wygląda. O, tak to wygląda. Takie piękności. No i oczywiście tak domyślacie się, to są takie pochodne tego koloru roku 2025, czyli kawowy mus. I chcę zrobić z tego bluzeczkę taką w paski. Ściągacze chcę zrobić z tego ciemniejszego koloru i dołożyć ten jaśniejszy paseczki ciemno jasne, być może nawet z ażurem. Wstępnie już mam jakiś tam plan no i tak, no kupiłam, być może kupiłam tego w nadmiarze, bo bluzka ma być docelowo z krótkim rękawem, ale to w związku z tym, że to jest ręcznie farbowana włóczka, to po prostu stwierdziłam, że kupię jej no może więcej, a może się okazać, że po prostu co do centymetra wyrobię. I dostałam jeszcze taki prezent, nie wiem co tam jest.
co tam jest przepięknie zapakowane. Podobno taki jakiś drobiazg. Basia mi mówiła, że to jest drobiazg. No i teraz będę chciała to otworzyć. Znaczy próbowała to otworzyć. Oczywiście tak jak dla każdej rękodzielniczki. Sznurkami szkoda, więc nie będę cięła. Bo przecież można go potem wykorzystać w całości. Także tak. No ładnie, no ładnie. Nie, nie uwierzycie. Nie uwierzycie. Uczucie dostałam. Basiu, bardzo Ci dziękuję. Bardzo. I czekoladkę. Czekoladkę. Taką. I jeszcze na dodatek o rany. Ja dostałam, co to jest? Agrafka do szalika. Taka. Albo w ogóle, nie, myślę, że to do szalika, bo tutaj jest tak. I można szalik spiąć. Oj, to jest super rzecz. To jest super rzecz w ogóle. Naprawdę. Ja myślałam właśnie o takiej agrafce do szalika, żeby sobie szalik spiąć. No i Austermana. A jeszcze. To nie wszystko. To nie wszystko. Dostałam jeszcze, pewnie tu będzie napisane handmade. Taką ze skórki, taką, no jak to się mówi, taką metryczkę, nie metryczkę, tak. O rany, z serduszkiem. Zobaczcie. Ale fajnie. I ćwieki do tego, czyli można to sobie od razu zamontować. I kłębuszek włóczki z Austermana. Ja lubię Austermana bardzo. Wszystkie włóczki z Biferno lubię tak by the way, jak to się mówi, ale kurczę, nie wiem dlaczego właśnie do tego Rowana. Lace du Nord też lubię, ale ja mam sentyment do tego Rowana i do Austermana. Nie wiem dlaczego, po prostu czy te nazwy, czy to, nie wiem, bo no jakoś tak, że Austerman dla mnie to jest też no takie i merino 120 metrów, 50 gram. Kolor marine to jest granat. O rany, to jest granat. No kurczę, ale fajnie. Ja tu mam tak ciemno, ja myślałam, że to jest czarne. Granat. Ja tak lubię granat. No spójrzcie. No. Taka radość. No taka radość z jednego kłębuszka. Nie, z gestu. Z gestu po prostu. No wzruszyłam się trochę, muszę Wam powiedzieć. Bo nie spodziewałam się w ogóle żadnej niespodzianki. No po prostu otwiera się sklep, to wiadomo, że ci, którzy są zainteresowani, to jadą no i się cieszą, że jest taki punkt, taki przybytek, gdzie można po prostu zobaczyć te włóczki na żywo no i taka niespodzianka. Bardzo dziękuję. Tak, a w sumie nie miałam jeszcze merino, ja nie robiłam jeszcze tak ze 100% merino no i chętnie sobie spróbuję, może dokupię po prostu. Ładny ten granat, taki głęboki, to jest taki navy, taki jak chciałam Cardiff Cashmere kupić, właśnie taki głęboki i nigdzie nie było, tylko na zamówienie jest i trzeba czekać. No i tak zwlekam, ale pewnie sobie zamówię gdzieś po nowym roku ten Cardiff Cashmere, żeby mieć na sweterek. Ale jak to mi pójdzie, to może sobie z tego zrobię. Zobaczę, jak próbka wyjdzie, czy to się bardzo rozciąga. Nie wiem, na jakie tutaj są, na jakie druty to jest. Ja nigdy z merino 100% właśnie nie robiłam i jest mi trudno. Zaraz sięgnę po okulary, bo wzięłam sobie, tylko oczywiście daleko położyłam, a mam tak zmęczone oczy dzisiaj, nie wiem czemu. W ogóle jestem jeszcze po tym tygodniu takim rozjazdowym. Chyba teraz jak jechaliśmy, to jakiś kryzys nastąpił, ale prawdopodobnie po tym ziemniaku, który tutaj zaraz zobaczycie, ja Wam opowiem o tym ziemniaku. Ale najpierw tu marinę, no ten kolor... Basiu, trafiłaś naprawdę, naprawdę.
Pewnie to losowo było, ale no, bardzo się cieszę. No 100% Merino Superfine, no. I to jest no 120 metrów w 50 gramach. Ale na te druty chciałam zobaczyć, jakie tu druty są. A tu nigdzie nie jest napisane, jakie druty. Jest, tylko ja ślepa jestem. Między 3,5 a 4,5, no to pewnie tak na 3,5. Na czwórkach może spróbuję, albo na 3,5, żeby się tak nie rozciągało, bo wiecznie słyszę, znaczy co chwilę słyszę, że merino się rozciąga. A dzisiaj Teti mi powiedziała, że jej merino się nie rozciągnęło. Nic. No więc, no widzicie, trzeba samemu spróbować, bo ile osób, tyle opinii się okazuje. Miała przepiękną czerwoną bluzeczkę z opisu bodajże Petit Knit i mówiła, że robiła w 2 nitki merino. Także baby merino, tak się to chyba nazywało. Nie mam pamięci do tych nazw, coś ostatnio. Znaczy w ogóle jakoś tak się okazuje, że nie mam pamięci do nazw i potem mogę coś przekręcić. No ale chyba baby merino to było i w 2 nitki. Także ładnie ta bluzeczka wyglądała, wcale nie za grubo, bo dla mnie 2 nitki to już się kojarzy, że to będzie takie masywne, grube. No ale przecież jak są cienkie nitki, to nie będzie grube, prawda? Także takie jakieś dziwne w głowie wyobrażenia, że jak w 2 nitki to już musi być grubo. No, a odnośnie tego ziemniaka to jeszcze Wam powiem, tutaj to będzie nie za dobre zdjęcie, ale Wam pokażę, bo no wyjechaliśmy późno, bo ja chciałam wyjechać o 12, żeby tak na drugą być, bo jechaliśmy nie autostradą, tylko tutaj właśnie tak przez las i przez Brzeszcze. No, zazwyczaj się jedzie do Tychów, z Pszczyny do Tychów, no nie jedzie się do Katowic, tylko skręca się obwodnicą i od razu na bramki w Katowicach. Tak, ale w związku z tym, że ta autostrada jest wiecznie rozkopana i wcale się dużo krócej nie jedzie jak po prostu tutaj tymi laskami i wsiami, a droga jest fajna, naprawdę, taka no przez lasy, przez jakieś takie małe miejscowości, to ostatnio jeździmy tylko tutaj właśnie przez las. Bo w sumie to do Tychów to trzeba taki objazd zrobić i dopiero jechać do Krakowa. A tutaj sobie wyjeżdżamy z domu i już jest prosto droga do Krakowa. Ta nasza. No i tak wyjechaliśmy o 1:00. Tak, jakoś tak o 1:00. No ja wypiłam tylko kawę. Nie, zjadłam drożdżówkę dzisiaj, tak. Zjadłam, co tego nie robię, ale zjadłam drożdżówkę i no i przyjechaliśmy tam na godzinę 1, 2, wpół do, jakoś było tak po 2 już, bo staliśmy w korku, jakieś roboty były i w Krakowie staliśmy w korku. Prawie 2 godziny jechaliśmy z kawałkiem, ale to przez korek w Krakowie już, po prostu ta dojazdówka była bardzo długa po mieście. No i potem trochę zgłodniliśmy, 4 godzina była, trzeba coś zjeść. I obok właśnie tam jest taka sieć budek, tam też ma właśnie, jest Knitted Coffee, kawa na wynos, ale są też ziemniaki, bardzo dobre, takie duże ziemniaki. Ja pierwszy raz takiego ziemniaka dużego jadłam w Stanach wiele lat temu i bardzo mi to smakowało. Ten ziemniak to jest pieczony, potem to jest pire zrobione i to pire, miałam powiedzieć trampane, no mówiłam Wam dzień wczoraj, że to po śląsku się nazywa trampany, tłuczony ziemniak, takie pire zrobione i to pire jest polane śmietaną i można na to różne dodatki też dać. Ten ziemniak jest przekrojony i po prostu faszerowany na nowo tym pire. No i oczywiście można szczypiorek, można cebulkę prażoną, można tam różne inne, z mięsem też można z mięsem zjeść. A myśmy sobie wzięli taki praktycznie klasyczny, czyli ziemniak tylko i śmietana i ta cebulka, bo lubimy cebulkę prażoną. No ale z pazerności wzięliśmy duże te ziemniaki, to znaczy tak, ja wzięłam duży, bo stwierdziłam, że jak mąż weźmie duży, to będzie to za mało, 1 ziemniak, co to jest 1 ziemniak, no, że ja zjem pół i pół mu oddam. No, ale się okazało, że
Ja zjadłam pół faktycznie. No, ale to było za dużo, 1,5 porcji. Ten ziemniak jednak jest syty. No i tak, jestem cały dzień na tak zwanych węglowodorach, czyli węglowodanach oczywiście. No rano drożdżówka, same węglowodany. No i potem ten wielki ziemniak, śmietana i ta cebula prażona, no też same węglowodany. I jak wyjeżdżaliśmy z tego Krakowa, ja zazwyczaj nie śpię w aucie, bo ja jestem zestresowana i ja po prostu patrzę na drogę cały czas. No i tak przysypiałam, co chwilę tak mnie gdzieś powieki się zamykały. W pewnym momencie zaczęłam ziewać i pytam męża, czy on też ma jakiś syndrom ziemniaka. Mówi, że tak, że też mu się chce spać, że nie wie jak dojedzie. No więc mówię, no to dobra, no to weź, idź do tyłu, niech Białka nas zawiezie do domu. No ale ona spała, chociaż nie jadła węglowodanów, nie wiem. Nie spała, była bardzo grzeczna. Myśmy jakoś dojechali do tego domu, ale już się zrobiło późno. No i jestem taka zmęczona, że chyba już nawet nie będę miała siły, żeby iść na spacer. A powinnam bo właśnie powiedziałam swoją opinię na temat tych ziemniaków, że jak te ziemniaki zjedliśmy, to trzeba było nie wsiadać do ciepłego auta i wtedy jest zjazd. Tak zwany poziom cukru podnosi i po prostu jest się sennym. Znaczy no, na początku jest dużo energii, ale zaraz to spada i od razu się chce spać. Natomiast po tym ziemniaku powinniśmy iść na spacer. A tak, ja byłam w showroomie w Biferno oczywiście, a oni we dwójkę spacerowali tą godzinę, no więc to takie trochę pomieszanie. No ale nic. Elfik znalazł swoje miejsce w Biferno również. Trochę się poprzemieszczał. Okazało się, że Biferno również poszerzyło, cały czas poszerzają zresztą swoje artykuły. I tym razem doszły torby z firmy tak popularnej u dziewiarek, z firmy Mood. No ja oczywiście, wiecie, nie mam tutaj, bo zostawiłam na dole, mam kilka toreb z tej firmy. No i było kilka toreb różnych innych. No mogłam wybrać albo torbę, albo włóczkę. Wybrałam włóczkę, bo torby już mam. Ale tak, Elfik się zadomowił przy torbach. Także podobały się Elfikowi torby, tutaj możecie zobaczyć no i włóczki oczywiście, włóczki się podobały Elfowi bardzo, no i nie tylko jemu, no wiadomo. Także tak, dzisiejszy dzień był taki dosyć intensywny dla mnie, ale jutro stwierdziłam, że sobie odpoczywam i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że tak, wczoraj było 13 grudnia, 13 grudnia wybuchł stan wojenny, nic nie powiedziałam, nic na ten temat. No ci, którzy wiedzą, to wiedzą, ci, którzy nie wiedzą, no to będą żyć w błogiej nieświadomości, ale faktycznie a kiedyś może Wam opowiem, jak ja pamiętam stan wojenny. Mogłam to zrobić wczoraj faktycznie, ale no jakoś mi wyleciało z głowy. Mało tego, wczoraj 13 było świętej Łucji i ja zawsze, co roku na świętej Łucji 13 grudnia piekę szafranowe bułeczki, które się nazywają lusekater i po prostu, no nie wiem, no chyba to zmęczenie faktycznie już mnie tak dopadło, że ja zapomniałam o tym i dzisiaj jadąc do Krakowa myślę sobie tak, o rany, przecież wczoraj było świętej Łucji, a ja bułeczek nie upiekłam, więc w takim razie jutro zamiast pierników, bo miałam jutro piec pierniki, będę piekła bułeczki, które się nazywają lusekater. Możecie sobie o tych bułeczkach, to są szwedzkie bułeczki, bardzo popularne w Szwecji. Wszyscy je jedzą 13 grudnia i w ogóle jest taka myśl, chociaż ja tak nie do końca wierzę w to, ale bo muszę sprawdzić, wydawało mi się, że od świąt przybywa dnia, ale właśnie wyczytałam w internecie, że to święto świętej Łucji
Dzień Świętej Łucji, 13 grudnia, właśnie jest tym takim przełomowym dniem, gdzie już nam co chwilę, co jakieś tam sekundki będzie przybywało dnia, czyli już tak jakby to jest taki przełom. No i właśnie nie wiem, wydaje mi się, że to nie do końca jest prawdą, no ale to trzeba sprawdzić. Także kto ciekawy, to niech zajrzy do internetu, a ja jutro Was zapraszam wobec tego na bułeczki. Będę robiła tak zwany tutorial, jak takie bułeczki upiec. I oczywiście, jeżeli chodzi o te bułki, jutro opowiem, jest tylu zwolenników, co i przeciwników. Jedni lubią, inni nie lubią. No ja lubię. Ja lubię, bardzo mi smakują te bułeczki i może to jest kwestia przepisu. Ale dobrze. No to tyle z takich wieści frontowych dzisiejszych. Dzisiejszy dzień również uważam zakończony sukcesem. Plan się powiódł, dotarliśmy szczęśliwie i do Krakowa, i z powrotem do domu, a teraz szybka kolacyjka i spać, bo trzeba nabrać sił, żeby jutro dobrze zacząć dzień. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro. Pa, pa!